Hej, tu Sesia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kolejne podsumowanie mojego Project Pan, czyli projektu, w którym staram się denkować kolorówkę. Zaczniemy sobie od rachunku sumienia, czyli kosmetyków, które wyrzucam, ale ich nie zużyłam, bo takie też niestety się pojawiają. I następnie przejdziemy do takiego update'u, jak wyglądają aktualnie denka w moich kosmetykach, co udało mi się zużyć, także zapraszam do oglądania. Rachunek sumienia, czyli coś, czego nie lubię, ale muszę, i mam tutaj kolejną partię szminek z Hean Luxury Cashmere i tu jest 5 szminek, wyrzucam je, bo są po prostu stare. Ja używałam wszystkich, ale już mają swoje lata i to nie jest kwestia przeterminowania o rok czy dwa, tylko myślę, że może nawet z 5. Te konkretne kolory mam już tak długo ze sobą. Mam jeszcze inne kolory, które są młodsze, więc wciąż ich używam, ale te niestety lecą z mojego kufra. Zobaczcie, że tutaj jeszcze bardzo dużo. Odcień Fall in Love, Desire, bardzo dużo Desire mi zostało. Co tutaj jeszcze mam? Caramel. Tutaj nie jest aż tak źle, była porządnie używana. My Favorite, który jest naprawdę my favorite, moja ulubiona czerwień. Ostatnio próbowałam ją kupić w ogóle w Hebe, bo widziałam, że jeszcze kilka kolorów tych szminek jest dostępnych stacjonarnie i słuchajcie, wszystkie były pootwierane. Wszystkie były gdzieś takie maźnięte, więc no nie kupiłam jej niestety, ale to jest na pewno kolor, który prawdopodobnie chciałabym ponownie kupić. No, nie będę kupowała wszystkich kolorów tak jak miałam do tej pory, no bo widzicie, nie jestem w stanie ich zużyć, mimo że używałam ich i na sobie, i na klientkach. No i został mi jeszcze 703 Nude Rose, kolor, który też bardzo często używałam na klientkach, bardzo uniwersalny, więc to też byłby taki kolor, po który chętnie bym wróciła. Także niestety lecą i już wiecie, no jak widzę tyle szminki, to aż myślę sobie, no może jakoś inaczej to wykorzystać, może jako coś tam, ale za duże zagrożenie dla naszego zdrowia, dla naszej skóry. Nie róbmy tego. Nie róbmy tego. Mi jest ciężko je wszystkie wyrzucić, bo uwielbiałam mieć pełną kolekcję tych szminek, ale no po prostu to nie ma sensu. Wyrzucajmy zepsute kosmetyki. No i przechodzimy do przyjemniejszych rzeczy, czyli do update'u Project Pan i nie wiem od czego zacząć. Może zacznijmy od jakichś takich mało ekscytujących rzeczy, coś co mam wrażenie w ogóle się nie zmieniło, czyli bronzer, który też używam cały czas, a w zasadzie nie widać za bardzo jakiegoś zużycia. On ma 7 gram, więc jest całkiem spory. Jak tak przyjrzę się z boku, to jakieś takie widzę lekkie zagłębienie na środku, ale myślę, że jeszcze nie prędko tutaj zobaczę denko. Może właśnie gdzieś tam za 3 miesiące przy kolejnym update'cie by mi się udało, ale nie spinam się. Akurat w kwestii tego produktu nie spinam się, nie spieszy mi się, żeby go zużyć, po prostu chcę go poużywać tak bardzo intensywnie, więc na razie mało ekscytujący update. Kolejny mało ekscytujący update to jest to, że zaczęłam używać tej maskary. Dzisiaj mam ją na rzęsach, Telescopic Lift. Opowiadałam Wam o tej maskarze, że jest niesamowita i daje świetny efekt, no ale u mnie się niestety rozmazuje pod oczami, tutaj się odbija, więc używam jej raczej, jak nie wychodzę z domu, jak wiem, że nie mam jakiegoś ważnego wyjścia, to właśnie wtedy się nią maluję, albo jak maluję coś do odcinka, potem wiem, że będę się zmywała, więc w ten sposób staram się ją zużyć i generalnie wrzucenie maskary jest mało ekscytujące, wrzucenie jej do Project Pan, ale wrzuciłam dwie maskary, bo wrzucałam je razem i tą udało mi się zdenkować, przechodząc już do przyjemniejszych rzeczy, czyli Hean Billionaire, taka pogrubiająca maskara. Ono tutaj jest napisane, że to jest intensywnie czarny tusz, pogrubia, podkręca i wydłuża rzęsy. I z tym pogrubieniem i podkręceniem bym się zgodziła, ale z wydłużeniem trochę bym podyskutowała. Ja akurat lubię ten efekt pogrubienia, nie zależy mi na wydłużeniu mocnych moich rzęs, ale jeżeli ktoś ma króciutkie, to myślę, że przy tej maskarze niekoniecznie będzie miał taki efekt, jaki by chciał. Niemniej mi bardzo przyjemnie się jej używało. Czasami zdarzyło się, że troszkę się gdzieś tam odbiła, ale to naprawdę minimalnie. Generalnie była raczej taką niezawodną maskarą. Jak musiałam gdzieś wyjść, mogłam się nią pomalować bez stresu, że po prostu, wiecie, coś mi się tam rozmarze tak dramatycznie jak przy tej. Więc mi się używało jej całkiem przyjemnie, szczególnie jak już była ta końcówka i on był taki dosyć suchy i tak mogłam napakować przy rzęsach tego produktu
prostu to naprawdę przyjemnie mi się jej używało, więc uważam, że jest jak najbardziej spoko. Co tutaj jest takiego mniej ekscytującego? O, może to, baza. Baza trufla z Glam Shopu, to jest cień baza. Generalnie ciężko mi jakkolwiek pokazać zużycie, no bo jest to ciemny kolor, ale myślę, że może jakby był faktycznie zużyty, to gdzieś tutaj się pojawią jakieś prześwity. Na razie nic nie widać. Staram się jej używać i czasami jako bazę, i jako kreskę. Ostatnio zaczęłam mieszać sobie, kombinować, żeby konturować nią moją twarz i wczoraj robiłam eksperyment, że nałożyłam po prostu, wiecie, 2 kropeczki czy tam 3 na policzek i próbowałam to rozetrzeć i był dramat, była katastrofa. Ale jak zmieszałam go z odrobiną podkładu, już było lepiej. Natomiast dzisiaj zrobiłam bardzo fajne kombo, które bardzo mi się spodobało, mianowicie połączyłam, zaraz Wam pokażę, z beżową szminką i to połączenie już do konturowania super, rewelacja. Także myślę, że może będę kombinowała w ten sposób, aby po prostu szybciej ten kosmetyk zużyć, bo jakbym miała nakładać tylko na powieki, no to wiecie, troszeczkę mi to zajmie, szczególnie, że jest to ciemny odcień, a ja noszę różne makijaże, jaśniejsze, ciemniejsze, więc trochę na pewno jeszcze poczekam na jakieś widoczne tutaj prześwity. No, staram się używać na różne sposoby. Próbowałam też na usta, więc jakoś tam kombinuję po prostu z tym produktem. Może coś bardziej takiego, wiecie, ekscytującego, to właśnie przejdźmy może do tej szminki. Jest to Hean Luxury 702 Smoke Nude. No i tutaj już widzimy, że coś się fajnego zadziało i ja jej używałam dużo, przede wszystkim na policzki. Na usta też sporadycznie, oczywiście jak pasowały do mojego makijażu, oczywiście, że tak, ale właśnie najczęściej trochę rozgrzewałam sobie na dłoni albo ściągałam sobie szpatułką, wiecie, taką o, i mieszałam z jakimiś innymi produktami, tak jak właśnie na przykład ta baza, czy mój róż w kremie, czy w ogóle cienie do powiek, żeby sobie robić swój odcień na policzki. Także używałam na różne sposoby, żeby po prostu szybciej ją zużyć i bardzo lubię ją właśnie jako takie medium do mieszania z innymi produktami. Używałam też solo jako taki różo bronzer, coś takiego, też fajnie się sprawdza. Spróbujcie, jeżeli macie takie beżowe szminki, spróbujcie też użyć na policzki, bo wbrew pozorom właśnie bardzo fajnie wyglądają. Trochę jak coś między różem a bronzerem, także widzimy, że progres jest całkiem spory. Jest nadzieja, że ją zużyję i mam wyzwanie, aby zużyć ją po prostu tak na płasko, nie zależy mi już, żeby wydłubywać tam ze środka. Więc jestem całkiem blisko tego miejsca, tego momentu, także bardzo, bardzo się cieszę. Przejdźmy może sobie do brwi i rzeczą, którą zużyłam, udało mi się zużyć bodajże w ubiegłym miesiącu, jest żel Claresa True Glue. I ja już wyciągnęłam również z niej tutaj stoperek, żebym mogła wydłubać więcej produktu i tak jak wydawało mi się na początku, że z tym stoperkiem już prawie nic nie wychodziło, jak wyciągnęłam, to miałam jeszcze, nie wiem, miesiąc używania, także polecam wyciągać stopery, jak już wydaje Wam się, że nic nie ma w kosmetyku. No i udało mi się zużyć do końca, może jakiś tam, wiecie, gdzieś tam glutek się jakiś znajdzie, ale to już jest... No już jest zużyte. Jest zużyte, jestem z siebie dumna. Bardzo dobry żel, jeżeli mam go zrecenzować, bardzo silnie utrwalający, nie miałam z nim najmniejszych problemów. Super. Myślę, że w przyszłości też będę chciała sobie do niego wrócić. A zostając przy brwiach, pokażę Wam również update moich cieni do brwi z Hean. Oczywiście tutaj koncentruję się na tym środkowym okienku. No i myślę, że ten progres jest widoczny. Próbowałam go również używać na jakieś inne sposoby, na przykład robić piegi albo coś, żeby też trochę przyspieszyć sobie to zużycie, bo fajnie by było po prostu przejść znowuż do jakiegoś innego produktu i coś sobie innego poużywać, ale niestety do piegów jest zdecydowanie za ciemny i za chłodny. Więc jedyna opcja, jaką można jeszcze wykorzystać ten cień, no to zrobienie na przykład jakiejś kreski, ewentualnie cieniowania, ale to jest dosyć chłodny odcień, więc tak na oczy dla mnie średnio. Więc przypuszczam, że on po prostu pozostanie moim brwiowym kosmetykiem, no ale widzimy, że to oczko błyszczące, piękne jest już całkiem pokaźne. Tutaj na porównaniu na pewno widzimy fajny progres. No hopaj piesku, maluszek do mnie przyszedł, hopaj. Tu ma oczywiście swoje krzesełko z poduszeczką. Dalej, co my tu mamy? Udało mi się również zużyć
chociaż nie jest to do końca tutaj dobrze widoczne, korektor MAC Pro Longwear. Używałam go na początku wyłącznie do na przykład zrobienia efektu Bleach Brows albo jako baza na powieki, ponieważ jest to korektor zastygający. Później jak już mi się kończył, stwierdziłam, że chcę go po prostu przycisnąć, więc używałam również delikatnie pod oczy. Mówię delikatnie, bo on jest zastygający, więc może robić nam skorupkę. Później też trochę na twarz, na przykład łącząc z jakimś innym kosmetykiem i udało mi się go zużyć. Tutaj on mi się tak wylał nieładnie, więc nie widać dokładnie, że jest on zużyty. Natomiast była już taka bardzo niewielka ilość na dnie, której nie byłam w stanie wypompować, a próbowałam podważyć o to, te tutaj narzędzie, żeby no otworzyć i jeszcze jakoś to wydłubać, ale no nie dałam rady. Próbowałam i nożem, i jakimiś tam nożyczkami, i wszystkim. Nie udało się, a jest to szklane opakowanie, więc już nie będę aż taka zdesperowana, żeby je rozbijać i zużywać wszystko do końca, więc uznaję ten produkt za zużyty, ponieważ już nie jestem w stanie absolutnie nic z niego wypompować, także udało mi się, jestem z siebie dumna. Przed upływem terminu ważności został zużyty, więc jej! Co dalej? Co dalej? Może przejdziemy sobie do rozświetlacza i tutaj zobaczmy, jak wygląda. To jest Vibo Diamond Illuminator i widzimy, że ta dziura jest już tutaj całkiem spora. Myślę, że mam zużyte więcej niż połowę. Tu wiem, że jeszcze na dole ciutkę jest, ale jakby to tak przenieść tutaj, no to myślę, że jest więcej niż połowa zużyte, więc jest ogromna nadzieja, że do końca roku wykorzystam już ten produkt. Myślę, że nawet szybciej. I nie używam dużo rozświetlacza. Jak przyjrzycie się, chociaż tutaj mam teraz nałożony jeszcze cień, ale zwykle jest to tak, wiecie, odrobinkę tutaj, odrobinkę tu, więc naprawdę niedużo, ale czasami sobie używam na dekolt. Dzisiaj, o, na przykład widać, że delikatnie mi się mieni. Jak mam odkryty, to też czasami użyję sobie na dekolt i myślę, że właśnie wtedy, kiedy używam go na dekolt, to tak szybciej, więcej się go zużywa. W każdym razie używa mi się go bardzo dobrze, więc nie mam ani jakiejś takiej spiny, że muszę się z nim pospieszyć, ani też nie zależy mi na oszczędzaniu go jak najbardziej, bo mam mnóstwo innych kosmetyków, wiecie o co chodzi. Ale no widzimy, że zużycie jest naprawdę fajne, a w porównaniu z poprzednimi miesiącami jest to mega, mega satysfakcjonujące i bardzo Wam polecam robić sobie właśnie zdjęcia. Szczególnie, jeżeli jesteście w Project Pan, koncentrujecie się na zużywaniu danego kosmetyku, zróbcie sobie zdjęcie, bo mi się wydaje, jak tak patrzę sobie z dnia na dzień na ten kosmetyk, mówię, jeny, no po prostu nic się nie zużywa. I tak mam na przykład z tymi cieniami do brwi. Ale jak sobie porównam z miesiąca na miesiąc te zdjęcia, to okazuje się, że jednak ten progres jest całkiem widoczny, więc polecam dla własnej satysfakcji, żeby zrobić sobie zdjęcia. Ok, może szminka. Mam tą fioletową. Mówiłam Wam, że to jest taki, wiecie, produkt wyzwanie, no bo jest to bardzo specyficzny, ciemny kolor, ale zobaczcie, ile mi go zostało. Tu jest, o, tu jest ten plastik, więc mam tutaj, no nie wiem, 2 mm produktu, więc już naprawdę, naprawdę niedużo. No i tak jak przypuszczałam, na usta używam jej rzadko, ale właśnie mieszam z innymi produktami. Mieszam sobie z innymi szminkami, różami w kremie i tak dalej, żeby stworzyć po prostu swój kolor na policzki, na usta i taki mieszany też jestem w stanie zużywać w czystej formie. To ja go użyłam może z 2 razy na usta, ale nie jest on bardzo komfortowy, bo jest to ciemny odcień, a taki dosyć łatwo rozmazujący się. Więc raczej go mieszam. No i jak widzimy, nawet mieszając po prostu sobie z innymi kosmetykami, jesteśmy w stanie coś zużyć, więc jeżeli macie jakiś kosmetyk, który nie do końca Wam pasuje, nie jest idealny w odcieniu, zostawcie go sobie do mieszania. Po prostu mieszajcie z innymi produktami i na pewno uda Wam się go zużyć. No zobaczcie, myślę, że przy następnym update'cie tego produktu już nie będzie, bo również mam wyzwanie zużyć go tutaj na płasko, już bez wydłubywania, bo mam bazylion innych kosmetyków, które również czekają na używanie, więc po prostu muszę również o nie dbać, tak? Także jestem mega dumna z tej zmiany. Co następne? Może to też jest hicior. Mój róż z Bobbi Brown. Zobaczcie, ile mi go zostało. No to jest po prostu niesamowite. Tu jeszcze tak bym doczyściła dla mojej satysfakcji. O! No zobaczcie to.
coś pięknego. Jest ogromne zużycie, mimo że bardzo często mieszam ten produkt z innymi. Właśnie tworzę sobie na przykład miks tych dwóch szminek i tego różu, a mimo to, że nie używam go solo, czasami oczywiście też, to zobaczcie, jak ładne jest zużycie, więc da się. Da się. Dzisiaj nałożyłam go sobie na usta, na konturówkę. Dołożyłam jeszcze odrobinkę cienia tutaj, tak przy błonie śluzowej, ale właśnie też bardzo lubię go na usta, bo jest to taki ciemniejszy, ale półtransparentny odcień. Wiecie co? Myślę, że do następnego update'u go nie będzie. Obstawiajcie, co zużyję jako pierwsze. Czy będzie to jedna szminka, druga szminka, czy będzie to, może rozświetlacz, może konturówka, za którą zaraz zobaczycie. No właśnie, konturówka. To też jest śmieszne, bo ja już nie jestem jej w stanie, zobaczcie, jak to wygląda. Masakra. Nie jestem już w stanie jej temperować, ale znalazłam na to sposób. Wyciągam sobie tą końcóweczkę, zobaczcie, i tutaj mam taką dziurkę. I ja sobie w tą dziurkę wkładam jakiś pędzelek, tu mam akurat takie, wiecie, jednorazowe pierdółki i po prostu popycham ten gryf do góry. Już nie chcę, bo jest trochę wypchnięty, robiłam to chyba wczoraj czy przedwczoraj, ale jak włożę do środka, no to zobaczcie, dotąd, czyli zostało mi w zasadzie o tyle tej konturówki, tak jak jest ten ciemny punkt, o tutaj. Tyle mi jej zostało, nie? Taki kawałeczek. Więc no myślę, że do następnego update'u również nie będzie już tej konturówki. Pożegnamy się z nią, co jest w ogóle kosmiczne, ale bardzo, bardzo przyjemnie mi się jej używa. Nie nudzi mi się absolutnie, więc jestem mega, mega szczęśliwa. Pozostając przy ustach, muszę się również pochwalić takim denkiem i jest to błyszczyk z Anastazji i jeżeli pamiętacie moje wcześniejsze update'y, to kojarzycie, że był to beżowy błyszczyk i macie rację. Ja po prostu jak miałam już taką końcóweczkę tutaj, o dotąd, to po prostu wrzuciłam sobie do środka troszeczkę tego różu, zmieszałam sobie i miałam taki lekko różowy błyszczyk i było to bardzo fajne, odświeżające wrażenie dla mnie, ponieważ no beżowy już mi się, wiecie, troszkę znudził, jak się używa w kółko tych samych kosmetyków, to się nudzą, a tutaj miałam coś innego, po prostu inny odcień i zaczęłam znacznie częściej go używać i przez to też bardzo szybko mi się zużył, bo taki lekko różowy kolor pasował mi nawet jak nie miałam makijażu na sobie, albo w zasadzie do wszystkiego mi pasował, więc w ten sposób udało mi się zużyć, już nie jestem w stanie absolutnie nic tutaj wydłubać, a stoper też już został, zobaczcie, wyjęty, żebym mogła, wiecie, tutaj brzeszki i ścianki fajnie wygrzebać, ale tutaj ten aplikator jest praktycznie, zobaczcie, praktycznie suchy, już nic się nie nakłada, więc kolejne denko i już czwarte w tym update'cie i jest to ostatnie denko, także udało mi się w tym trymestrze, w tym czasie zużyć 4 produkty. Obstawialiście, pamiętam, że pytałam Was też w ubiegłym odcinku, żebyście obstawiali, co zużyję pierwsze. Dużo było głosów na róż, dużo było głosów na konturówkę, ale chyba nikt z Was nie wygrał, bo pierwszym był żel, który zużyłam. Także obstawiajcie tym razem celnie, bo do wygrania wyjazd na Malediwy, moi drodzy, tak? Więc obstawiamy, co zużyję następne. No i zostawiłam oczywiście na deserek nam paletkę. I tutaj też mam jedną ekscytującą informację dla Was, ponieważ dosłownie 2 dni temu pojawiło się nowe denko w tym jasno-różowym odcieniu. On się nazywa Organiczny i jest to odcień, który ja też bardzo często używam jako róż. Dzisiaj nakładałam właśnie na policzki mieszankę tych wszystkich różnych kremowych rzeczy i na wierzch trochę tego. Oczywiście jest to jasny odcień, więc też często gdzieś tam w załamanie powieki i tak dalej, ale właśnie myślę, że to denko zawdzięczam temu, że używałam go jako róż i uwielbiam ten odcień jako róż. Jest przepiękny i pod tym kątem lubię bardzo tą paletkę, że mogę jej używać i na oczy, mogę mieszać sobie niektóre odcienie z produktami do ust i mogę też używać na policzki i to jest po prostu rewelacja. No ale nie tylko tym
dziurkiem człowiek żyje. Mamy tutaj też ekscytujące progresy w kwestii szczególnie tego jasnego odcienia, czyli delikatnej bawełny i akcentu tego różowego. Tutaj też całkiem sporo zostało zużyte. Dzisiaj oczywiście mam właśnie ten kolor na oczach. Robiłam podobny makijaż, kiedy robiłam 5 makijaży tą paletką, więc możecie sobie obejrzeć, jak go wykonać. No i mamy też denko tutaj w tym rumieńcu. Bardzo lubię ten odcień. Nie wiem, czy jest jakiś mocny progres, ale coś tam jest. Także widzimy, że całkiem fajnie mi idzie i jak spojrzałam właśnie na te 2 cienie, to stwierdziłam, że jest nadzieja, że może do końca roku zużyję sobie na przykład chociaż tam z 3-4 odcienie, tak całkowicie by było fantastycznie. Co do kolejnych denek, czy ja tutaj widzę jakąś nadzieję? Powiem Wam, że tak. Teoretycznie tych 2 najczęściej używałam jako różu, mieszałam sobie, ale tutaj takie zagłębienie jest niewielkie. Chyba bardziej nawet widać w tym fioletowym, może dlatego, że jego się używa bardziej tak punktowo, na przykład, żeby przyciemnić zewnętrzny kącik i mniejszym pędzelkiem się dłubię. Jest lekkie zagłębienie tutaj. Jest jakieś takie zagłębienie tutaj, ale na razie nie widzę takiego zagłębienia, które mogłoby dawać nam nadzieję na kolejne denko. Możecie również obstawiać, który kolor będzie następnie zdenkowany, no ale widzimy, że każdy ma jakieś takie lekkie zagłębienie w sobie, co mnie oczywiście bardzo cieszy i ekscytuje, ale widząc te denka, mam zdecydowanie bardziej ochotę używać tych kolorów, żeby te denka pogłębiać, niż używać tych, które jeszcze tych denek nie mają. Kochani, w zasadzie z podsumowania to wszystko. Zużyłam całkiem pokaźnie te moje kosmetyki. Zostały nam jeszcze produkty, które powinny teraz wejść do projektu, w związku z tym, że zużyłam 4, wyrzuciłam 5, więc możemy sobie w ich miejsce po prostu wykorzystać kilka produktów. I tutaj już sobie przygotowałam 3. Mimo że zużyłam 4, ale stwierdziłam, że będę miała taką, wiecie, lżejszą głowę, jak nie zużyję sobie aż tak dużo. I w związku z tym, że nie mam w zasadzie żadnego kosmetyku do cery aktualnie, bo już wszystko pozużywałam, to w zasadzie 2 będą właśnie produktami do cery. Zużyłam już w Project Pan podkład, 2 korektory, więc może to sobie na razie odpuścimy. Pomyślałam o bazie. Jest to krem baza rozświetlająca z Glam Shopu, odcień Złota Perła. I jest to właśnie taki lekko rozświetlający krem, że można go w zasadzie używać jako jakiś produkt nawilżający albo jako rozświetlająca baza pod makijaż. I widzę, że już mi się zaczyna delikatnie robić tutaj pod okiem taka lekka panda od tej maskary, także wybaczcie. No i to, co mnie też w nim ekscytuje, to to, że będzie fajnie widać ten progres tutaj, bo opakowanie jest przezroczyste i widzimy dokładnie, jak się będzie tutaj podnosić ten poziom, więc może będę sobie tutaj zaznaczać albo po prostu na kartce sobie zaznaczę i będzie fajnie ten progres można widzieć, więc to mnie bardzo właśnie w tym produkcie ekscytuje. No i chętnie sobie właśnie czegoś takiego poużywam pod różne produkty do twarzy. Różne podkłady, różne korektory i tak dalej. Także to jest pierwsza rzecz, która wlatuje jako nowa do projektu. Drugą rzeczą również jest produkt do cery, ale tym razem będzie to puder i staram się go tutaj ładnie tak ułożyć, żeby Wam pokazać, ile go jest, bo jest to puder Claresa Blur, znany wszystkim bardzo dobrze puder i możemy tutaj się przyjrzeć, że zostało go całkiem niedużo. Ja go często miałam w Project Pan, często go używałam tak po prostu, jak nie miałam pomysłu na nic innego. Jest to taki, wiecie, bardzo uniwersalny puder, do wszystkiego pasujący. Jakby mi zależało na super trwałości, to może niekoniecznie użyłabym jakiegoś innego, ale w zasadzie do każdego makijażu mogę go użyć. A w związku z tym, że jest go całkiem niedużo, to myślę, że jest nadzieja na całkiem szybkie zużycie i zdenkowanie tego produktu, także wlatuje puder. Pudru jeszcze w Project Pan nie miałam. I ostatnią rzeczą pomyślałam sobie o tym kosmetyku. Jest to żel do brwi Jasna Brew z Glam Shopu. Jest to taki żel koloryzujący w dosyć jasnym odcieniu. Raczej nie przyda mi się w kufrze, ponieważ nie jest on też mocno utrwalający, a raczej taki
no taki lekko barwiący. Ja ostatnio, właśnie może sobie trochę go nałożę, bo zapomniałam użyć jakiegoś żelu. Ostatnio polubiłam go używać w związku z tym, że delikatnie rozjaśnia moje brwi, a moje cienie do brwi są w sumie dosyć ciemne, więc ten kosmetyk daje mi takie wrażenie, że te brwi jednak nie są takie mocne i takie ciemne i fajnie się to wszystko wyrównuje, że te cienie są trochę ciemniejsze, to jest lekko rozjaśniające i uważam, że wygląda bardzo ładnie. Myślę, że jest też duże prawdopodobieństwo, że będzie się ten kosmetyk nadawał do zrobienia piegów, bo jest dosyć taki jasny, leciutko ciepły. No, tutaj już mam większą nadzieję na używanie go na różne sposoby. No i właśnie, żeby się nie zepsuł, bo już ma jakiś tam czas, gdzieś tam mam zapisane, ile go czasu mam, ale w każdym razie, żeby się nie zepsuł, to pomyślałam, aby poużywać sobie właśnie jego, więc to jest trzecia rzecz, która wlatuje do mojego Project Pan i tak się prezentuje całe moje opakowanko, pojemniczko, pudełeczko z kosmetykami, które aktualnie zużywam. Mój maluszek strasznie płacze za Panciem, bo Pancio pojechał tylko na parę godzin, ale piesek bardzo ubolewa, także zakończę razem z maluszkiem. Jokusia na pewno się z tego powodu ucieszy. Także kochani, dajcie mi znać, który z tych kosmetyków obstawiacie, że zużyję jako pierwszy. W ogóle jak się Wam podoba ten update Project Pan, co sądzicie o moim progresie, no i dajcie mi znać, jak z Wam idzie. No, jestem mega ciekawa, czy udaje Wam się robić jakieś denka i zużywanie, czy Wam idzie, czy raczej bardziej kupowanie niż zużywanie. Także czekam na info od Was, koniecznie komentujcie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, łapkę dla Jokusi, taką specjalną łapkę. O. I ja się żegnam z Wami i będę się teraz przytulać. Także trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.